Idę w kierunku jakiejś tu wylotówki na obrzeża miasta. Spróbuję chyba już za jakąś, nie wiem, może godzinę stanąć gdzieś przy ulicy i będę łapał stopa, bo pogoda jest mega fajna. No i tutaj gdzieś, nie na tym dworcu głównym, ale na gdzieś tu bardziej z boku stoją marszrutki i tutaj już cena niższa o 10 tych lari, nie 30, a gościu mi mówi, mnie namawia za 20 lari i można dojechać na lotnisko. Niedrogo, ale nie chodzi o kasę, chodzi o zabawę, o fan, o kolejną przygodę. Warunki dobre, łapiemy stopa. Piekarnia. Żarty się skończyły. Godzina prawie 17. Ja idę tutaj już na pogranicze miasta. Gdzieś bardziej na wylocie stanę. No i będę próbował łapać tego stopa. Tutaj jakieś, o, rola 7, 8, 10, 12. Takie ceny. Mój syn byłby tu zadowolony, bo on bardzo lubi kebaby. Albo takie trochę mniejsze rola, tak zwane. A tutaj widzę, że fajnie wyglądają. No i ceny są takie rozsądne. Tutaj chyba tytoń. Tytoń, tabaka? Tabaka? Tu jakieś targowisko miejskie jeszcze. Ale zobaczcie, jakie tu korki, co tu się dzieje. Smartwatch pokazuje mi, że dzisiaj zrobiłem 30 000 kroków już. No to wcale nie jest za dużo. Jakiś tam mój rekord. No ale sami możecie zobaczyć, jak daleko od miasta się oddaliłem z buta. Tam miasto. Tutaj stoi sporo tirów. Zagadałem jednego kierowcę, ale nie jedzie chyba w tamtym kierunku w ogóle. A tak to tu nie widzę tych kierowców. Po prostu tu mają parking i nic więcej. Tu jest jakaś stacja benzynowa. Może tam podejdę. Zagadam kogoś na stacji. Może ktoś ze stacji mnie zgarnie. Dobra, już mi się nie chce iść dalej. Tutaj jest taki trochę zjazd. Będę próbował tutaj coś łapać, nie? No nic, pierwszy stop złapany. Kawałek podjadę. Nie wiem jak daleko, bo pan nie jedzie do Kutaisi, ale jedzie w tamtą stronę, także gdzieś mnie tam wyrzuci. No zobaczymy dokąd mnie gościu podrzuci. Ale dobre i chociaż jakiś odcinek przejechać. Potem będę łapał dalej. Podjechałem niewielki odcinek drogi. Teraz będę próbował łapać następnego stopa. Powoli do przodu. No nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zatrzymał się jakiś gość. Łapiemy go. Kutaisi? Хорошо?
No problem camera? YouTube, you know, YouTube. Сколько километров ты едешь? Я здесь, я... 20-25. 20 до 25. Потом я еще раз автостоп. Mogło. No teraz załapałem się do takiego tu dostawczaka. Pan mnie zgarnął. Jedzie jakieś, z tego co zrozumiałem, 25 km. No w kierunku tu Kutaisi. Później będę musiał łapać kolejnego. A zobaczcie jakie piękne widoczki. To są wrażenia. A nie tam marszrutki. Ludzi się poznaje, gada. Przypominam sobie język ruski. Tutaj po rusku najprędzej idzie się dogadać. Przynajmniej z tymi starszymi gośćmi. Bo ci młodzi tacy 20-latkowie to oni już uczą się angielskiego i w restauracjach idzie po angielsku się dogadać. Ale tak tutaj większość, te starsze pokolenie, no to nie bardzo. To tylko po rusku. Znowu gorąco. No, już 2 krótkie odcinki udało mi się podjechać, ale to jest za mało. Potrzebuję złapać jakiego stopa, który będzie najlepiej cały odcinek jechał w kierunku Kutaisi. No bo jak tak będę to robił takimi tylko krótkimi odcinkami, to mogę nie zdążyć na samolot. Stanę tutaj i coś próbuję łapać. Zabierz mnie jak najdalej stąd, jak najbliżej tego pieprzonego Kutaisi. Nie mam czasu na takie rzeczy. No i dobra, trzeci autostop tutaj na trasie z Batumi na lotnisko do Kutaisi. Tu gościu trochę lepiej po rusku gada. Wywalał mnie niespełna 15 km od lotniska. A mam multum czasu, także myślę, że później przejechanie tych następnych 15 km już na lotnisko nie będzie stanowiło problemu. Także teraz jadę, taki dosyć chyba dłuższy odcinek będę z nimi jechał, nie? Jest git. Rozpadało się na maksa tutaj po drodze i panowie się nade mną ulitowali i prawdopodobnie mnie podwiozą ten kawałek, chyba że będą chcieli jakąś kasę, no. Mam nadzieję, że nie, bo ja nie mam nic tutaj przy sobie. Po prostu się ulitowali nade mną, nie chcieli mnie tutaj wyrzucać na ten deszcz i mnie zawiozą na same lotnisko. No taka dziwna sytuacja. Prosiłem ich, że nie trzeba, że mi to nie przeszkadza, że mogą mnie to wysadzić, a oni że oni mnie zawiozą. A pogoda licha. Nie, no ja po prostu mam więcej szczęścia jak rozumu. No takiego farta. No wystarczy się optymistycznie nastawić, wierzyć, że coś się może udać i naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Dojechałem tutaj z Batumi stopem na lotnisko, jestem już tutaj przed lotniskiem w Kutaisi
zajęło mi to stopem, powiem wam, jest teraz 19:30, z Batumi wyjechałem mniej więcej 17:30, tam wyszedłem na główną drogę na tego stopa, czyli zajęło mi to 2 godziny, czyli krócej niż gdybym jechał marszrutką, bo marszrutką, z tego co mi tam mówili kierowcy, przejazd trwa około 2,5 godziny, no i kosztuje to 30, no później tam jacyś oferowali mi za 20 lari ten dojazd tutaj na lotnisko. Ja zrobiłem to w gratisie z 3 przesiadkami. Przygoda z Gruzją powoli dobiega końca. Pieski nawet tutaj. Proszę bardzo. Schowały się pod dachem przed deszczem. Tutaj pies to naprawdę najlepszy przyjaciel człowieka. Wszystkie zacipowane. Psy, które nie szczekają. No naprawdę coś niesamowitego. 4 godziny na lotnisku. Lotnisko nieduże, ale takie widzę eleganckie. Wielkością przypomina mi te, co niedaleko mojego miasta Olsztyna w Szymanach. A na zewnątrz leje. Kończę przygodę z Gruzją. Czekajcie na nowe vlogi, nowe odcinki. Lajkujcie, subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. Komentarze krytyczne też jak najbardziej wskazane, tylko nie chamskie, naprawdę. Zachowajmy jakąś kulturę wobec siebie. Komentarze takie konstruktywne, jak najbardziej wskazane, bo to czasem się przydaje. To no, naprawdę ja później mogę wyciągnąć jakieś wnioski z tego. No i na przyszłość nie popełniać jakichś tam błędów. No i chciałbym, żeby ten mój kanał szedł we właściwym kierunku, rozwijał się cały czas. Powoli do przodu, kolejny kraj zaliczony, tak w cudzysłowie, bo wiadomo, wizyta była krótka, mega intensywna. Być może jeszcze z chęcią kiedyś tu wróciłbym, ale już nie do tych miejsc, w których byłem, tylko teraz może bym się bardziej nastawił na taką typowo dziką Gruzję. No i tam bym chciał w te trochę wyższe, większe góry, to się chyba nazywa Sfanetti, tak oni tu wszystko, nawet ci Gruzini, z którymi gadałem, reklamowali, namawiali mnie, żebym właśnie tam pojechał. No i być może, jeśli w przyszłości będę miał okazję i jeszcze tutaj zawitać, no to właśnie bym obrał tamten kierunek. Na ten moment to wszystko. Na koniec jeszcze się dogadałem z jednym Polakiem, zamieniliśmy się miejscami, bo on chciał być bliżej żony, a jego miejsce było przy oknie, także znowu mi szczęście dopisało, będę siedział przy oknie.